Dobry wieczór, cześć wszystkim, cześć Kuba. Cześć wszystkim, jestem zaskoczony. Cześć wszystkim świątecznie. Uhuhu. Świąteczna atmosfera wszystkim się udzieliła. Witam Was w grudniu podczas kolejnego już dawno jubileuszowego AI News, to jest jakiś 50 któryś. Cieszymy się, że znowu jesteście z nami. Na samym starcie oczywiście dajcie nam znać, czy nas widać, czy nas słychać. Standardowe pytanie na każdym live'ie. I witamy Wirwiszczena, naszego wiernego fana, który pretenduje do nagrody, a o nagrodzie zaraz powiemy. Mamy teraz pytanie od Johan Berg, czy będzie coś dla fanów Commodore 64? Będzie. Otóż, moi drodzy, można od kilku dni korzystać na nim z ChatGPT, ale o tym jeszcze powiemy. No proszę, dobrze, mój kot dołączył się do konwersacji na temat AI w tym momencie, mam nadzieję, że słyszeliście, ale dalej czekamy na Wasze informacje, czy nas widać, czy nas słychać, czy wszystko technicznie jest ok, mimo że zrywać neta, więc od razu ostrzegam, ale mam nadzieję, że będzie technicznie dobrze. I przygotowaliśmy dla Was kilka newsów i od OpenAI, więc właśnie ChatGPT jak najbardziej, i od Google'a, i od robotów, taki malutki newsek i generalnie też dużo w temacie wideo, bo jakiś taki znowu tydzień wideo wyszedł, to nie wiem, czy zauważyliście, ale te newsy przychodzą falami, a to wideo, potem zaraz znowu dźwięk, potem muzyka, potem znowu tekst i potem znowu wideo, więc tak na przemian. W tym tygodniu było tego mnóstwo, szczerze mówiąc, więc będziemy mieli o czym Wam opowiadać, moi drodzy, no bo powiemy Wam dlaczego, przyjdziemy do tego, ale może powiemy najpierw, jak wygrać książki. Może tak, no właśnie i to już nie tylko 3, tylko coraz więcej. Konkurs z zeszłego tygodnia polegał na tym i on trwa nadal, że ten z Was lub ta z Was, kto skomentuje najwięcej odcinków AI News na kanale Anna Pro, ten ma szansę wygrać jedną z tych 3 książek. Osoba, która skomentuje najwięcej, wybiera spośród 3, czyli numer 1, zwycięzca lub zwyciężczyni wybiera sobie nagrody spośród tych książek i mamy już tutaj pretendentów, mianowicie Wirwiszczena oraz Weronika wychodzą na prowadzenie bardzo mocno, więc zobaczymy, kto wygra. Osoba, która będzie druga, wybiera potem z 2, które zostaną, być może zostaną takie 2 i wtedy sobie wybiera i osoba, która zajmie 3 miejsce, dostaje po prostu jakąś 3 książkę. Więc konkurs polega na tym, że kto z Was więcej skomentuje AI Newsów na kanale Anna Pro, ten ma szansę wygrać książkę. Przewiduję też ewentualne nagrody dodatkowe, jeżeli ktoś by również komentował bardzo mocno i rzeczowo i fajnie, ale mamy już 2 osoby, które wyszły na prowadzenie, więc już pomału podium nam się klaruje. Konkurs trwa do 31 grudnia, więc jeszcze macie czas, już jeszcze macie ponad 10 dni, żeby komentować. Kuba, ale też ty dzisiaj wychodzisz z konkursem przecież. Tak, oczywiście obiecałem, ty mi kazałaś, obiecałem. Znalazłem, moi drodzy, fantastyczną książkę o sztucznej inteligencji, nazywa się Wydajniej. Skąd ją masz? Piękna, prawda? Która mówi o tym, jak wdrożyć sztuczną inteligencję przy różnych dziedzinach swojego życia. Zobaczę co, bo nie pamiętam. Już Wam nie powiem. Gdzie tu jest spis treści? Nawet nie wiem, gdzie jest spis treści w tej książce. W każdym razie, słuchajcie, w marketingu, w sprzedaży, w życiu codziennym, w edukacji, w programowaniu, przy różne rzeczy, a w związku z tym, że jestem współautorem również tej książeczki, to jeżeli ktoś chce, to będzie z dedykacją. I teraz uwaga, konkurs polega na tym, że nie powiem Wam, na czym polega jeszcze konkurs, powiem Wam pod koniec odcinka. Radzę się skupić, radzę być dzisiaj aktywnym. Pod koniec odcinka będzie część konkursowa, w której będzie można dzisiaj jeszcze wygrać tę książkę, która będzie na mój koszt przesłana do Waszego paczkomatu. Niesamowite, po prostu na Twój koszt do paczkomatu, no to są niesamowite rzeczy. Ale dobra, mamy jednego zwycięzcę, czy mamy... Jednego, dzisiaj mam jedną, zostały mi 2, a chciałbym mieć jedną też dla siebie, więc... Dobrze, kumam i rozumiem, że pytanie konkursowe będzie pod koniec. Dokładnie tak. Z całego live'a. Będzie związane z dzisiejszym odcinkiem, więc warto się skupić, zobaczyć, o czym dzisiaj będziemy mówili. Dobrze, no to w takim razie cóż, no to lecimy z newsami. Mamy jakoś mało od Was komentarzy, liczymy na to, że się rozkręcicie jak najbardziej. Jeszcze napisze, że dla fanów AI i wideo Klink wydał aktualizację do wersji 1.6. No więc może zacznijmy od krótkiego przeglądu newsów AI właśnie wideo. Fajnie, że Wyrwiszczena o tym napisałeś, bo w temacie AI wideo mamy dość ciekawy tydzień. Bo i z jednej strony w zeszłym tygodniu mówiliśmy o Sorze, że już wyszła nowa, ale oczywiście w Polsce niedostępna, bo a jakże, bo po co? Ale mamy na przykład news od Google'a, który wyszedł z nowym swoim modelem AI do generowania wideo i demówki, jak to demówki wyglądają, oczywiście przepięknie, bo na stronie, jak widzicie, Google DeepMind możemy sobie zobaczyć płynące słodkie pieski, kreskóweczki, ptaki, jakieś kosmiczne różne sceny i to wszystko już teraz dzięki najnowszemu modelowi od Google, czyli od Veo 2, więc demówki oczywiście wyglądają przepięknie, oni się też chwalą, że nagranie może być nawet w rozdzielczości do 4K, więc
legitnie, to nie są jakieś tam małe piksele, tak jak w zeszłym tygodniu Sora mówiła, że no tam tylko takie 480 pikseli albo 1080, ale nie, w tym tygodniu Google ich przegonił nawet do 4K. Nie znam tylko jeszcze cennika, ale może się zaraz dowiemy. Od razu tutaj powiem wszystkim, którzy są zainteresowani, żeby skorzystać, no bo Sora nie jest dostępna w Polsce. Jeżeli chodzi o VO2, to też nie jest dostępne w Polsce. To już sobie sprawdziliśmy, nie? Tak jakby to byłoby na tyle z dzisiejszego demo, nie? Tak jakby chcieliśmy pokazać, ale życie, jak to życie, no nie da się. Weryfikuje. Dokładnie, życie weryfikuje. Ale generalnie, no dobra, przejrzyjmy chociaż sobie to, co tutaj jest. No demówki są jak na razie krótkie, no a dobra, ale jest jakiś przykład prompta, nie wiem czy widzicie, więc może go powiększę. Są grafiki, są przykłady promptów. O Jezu, jak ta kawa dobrze wygląda. O Boże, i te pancake'i. Więc widzę, że mamy przykłady prompcików, relatywnie długie, ale umówmy się, że nie tak skomplikowane jak w Midjourney, na co narzekałam, że tak powiem w zeszłym tygodniu i mnie próbowaliście naprostować, że wcale nie są takie trudne te prompty do Midjourney, a dla mnie niestety nadal są. Natomiast tutaj są bardziej pisane ludzkim językiem, a nie takim właśnie technicznym typu obiektyw, typu rodzaj kamery, typu zbliżenia i tak dalej, tylko raczej takie właśnie, bym powiedziała, proste. Dobra, można to zobaczyć na YouTubie. Zobaczmy to jedzonko na YouTubie w takim razie. W międzyczasie, zanim się wczyta, powiem też ciekawą rzecz, że Google tutaj porównując, i tutaj taki widzę duży wyróżnik, i to fajnie właśnie na tym filmie widać, który teraz pokazałaś, mówiąc o tym, że dużo lepiej sobie VO2 od Sory radzi z fizyką. Masz wiedzę, którą chcesz się podzielić. Ja sorry za te reklamy, ale ja muszę na święta kupię kiedyś, na 1 miesiąc. No i fajnie. Na urodziny w maju, albo na święta, albo na urodziny w maju. Muszę sobie kupić nowe narzędzia. Tą wersję płatną. To jest wstyd po prostu. Albert Wiszczana widzę, że zwrócił na to samą uwagę, o czym teraz mówiłem, dokładnie, że płyny dobrze działają, ciekawe. Tak, jest w ogóle całe takie właśnie porównanie, gdzie Google mówi o tym, że zaskakująco dobrze radzą sobie z fizyką. Spoko. Mamy też z nami Łukasza. Cześć, Łukasz Laudański. Łukasz, jestem naszym wiernym fanem na LinkedInie. Potrzebujemy więcej takich wiernych fanów na LinkedInie, bo generalnie jakieś 3 osoby przewijają się na LinkedInie, jednak więcej was jest na YouTubie. Bardzo was lubimy i doceniamy, ale LinkedInowa społeczność fajnie byłoby, żeby też się nam rozwinęła, więc doceniamy to, że Łukasz z nami jesteś. A w międzyczasie ja będę leciała z tyłu z demówkami tymi naszymi od Google'a, od Google VO. Kuba, czy ty coś jeszcze czytałeś w tym temacie? Bo ja oprócz tego, że jest fajne, to na ten moment sobie poprzeglądałam demówki, wyglądają ciekawie, ale więcej w tym temacie nie wyczytałam oprócz samych newsów z samego Google'a. Pytanie, czy ty coś więcej usłyszałeś? Nie, myślę, że tak podsumowując, dobrze raczej działa dosyć fizyka, przynajmniej ta fizyka płynów, chociaż w ogóle się nie chwalą. Będzie do 4K, na pewno brakuje takiej funkcji jak storyboard z Sory, no i jest też dostępny jeszcze w Polsce, więc to myślę, że to są takie najważniejsze fakty, jeżeli chodzi o VO2. Spoko, ale zobacz w ogóle, jakie te nagrania, te demówki, jakie są słodkie niektóre, wiadomo, słodkie pieski, słodkie zwierzątka, to się zawsze najlepiej klika i na razie jak na to patrzymy, to w porównaniu z tymi pierwszymi demówkami, które były wcześniej chyba też od Klinga, one widać było, że się mocno gubiły, a tutaj dali takie top of the top z tych demówek, że tak jakby rzeczywiście to działało perfekcyjnie, idealnie i jakby nawet nie było widać, że jest generowane przez AI, więc zastanawiam się, czy to rzeczywiście już tak dobrze generuje, czy jednak było tam jakiś ludzki czynnik, bo to trochę wygląda too good to be true, ale nie wiem, może mi się tylko wydaje. Jak to mówi klasyk z Googlem, nigdy nie wie, oj nie wie się, więc... Jakie ładne, tego jeszcze nie słyszałam, ale okej, no dobrze. Zobaczymy, bardzo ładne demóweczki, tyle wam powiem. Dobra, dajcie znać, co wy myślicie. Właśnie, Darek pisze, ciekawe, czy robione w VO2. No właśnie, to nad tym samym się zastanawiam, czy to rzeczywiście robione w VO2, czy to tylko demówki, które wygenerował człowiek, ale tak naprawdę nie generował, ale tak naprawdę generował człowieka i nie generował VO2. Do ilu sekund będą filmy? Pytanie z serii bardzo dobrych, do ilu sekund będą filmy? Teraz już mogę powiedzieć. I tutaj troszeczkę to ta magia, jak zwykle marketingu Google się pokazuje i troszkę magia Pegaza, bo co prawda mają mieć 4K i nawet 2 minuty, natomiast aktualnie jest tylko 720p i 8 sekund. O, ale wiesz na stronie tej informacji nie znalazłam o tych sekundach. Nie ma na stronie. No dopiero jak się zalogują Amerykanie i to widzą, że taką mają możliwość.
Kurczę, no to też trochę ścięło. No ale dobra, ale generalnie w Runwayu jest to samo, że jest 5 albo 10 sekund, więc też raczej krótkie klipy. No ale tak jak kiedyś rozmawialiśmy sobie na jednym z naszych AI News, no w taką stronę idzie jednak, powiedziała, social media z treściami, że mają być szybkie przejścia, szybkie elementy po to, żeby to przykuwało uwagę. Łukasz, czy jesteśmy na YouTubie? Cholera, przepraszam. Ostatni nasz widz na LinkedInie zaraz przejdzie też na YouTube'a. Jak tak dalej pójdzie. Ale tak, Łukaszu, jesteśmy też na YouTubie, zapraszamy na kanał Anna Pro oraz na kanał programistyczny Świry AI. Zapraszamy, subskrypcje, łapki w górę, zachęcamy. No dobra, no to był pierwszy news, ale jeszcze o fajnym newsie pisał Werwiszczyna, czyli że Kling dostał aktualizację wersji 1.6. Ja nie jestem heavy userem Klinga, bo ileż można narzędzi AI testować, więc do mnie ten news nie doszedł. No, mów. Jak otwierasz, to ja tylko chciałem powiedzieć też news, zanim mi wyjdzie z głowy, szybciutko jednozdaniowy. Runway ma nową opcję, żeby rozszerzać widok. Czyli kumacie, jak robiliśmy obrazki, czy na przykład byśmy sobie wzięli ten kadr, to już od dawna można było robić obrazkami, że rozszerzymy to. Natomiast teraz Runway posiada również taką możliwość właśnie dla wideo od jakiegoś czasu, żeby móc kadr poszerzyć, dodać tam klatki, których nie ma. Bardzo ciekawa rzecz. Super, mega. O widzisz, ja tego nie widziałam w Runwayu. Ostatnio tą funkcjonalność widziałam i bardzo mocno wykorzystywałam w FreePiku i tutaj dosłownie tylko jako szybkie demo, bo ja na przykład jestem heavy userem FreePika, żeby szukać grafik do prezentacji, czyli na przykład jak wiecie, robię szkolenie o wystąpieniach publicznych, wyszukuję sobie jakąś grafikę z public speakerem. To niektóre są fajne, ale w niektórych brakuje jakichś tam elementów, tak? Więc żeby sobie dodać to story, albo żeby na przykład dopasowało mi to do slajdu, którego potrzebuję, no to bardzo fajnie działa to uzupełnianie, tak? Czyli że rozszerzanie. Ale widzę, że to chyba działa tylko na grafikach, które już są wygenerowane w AI-u, bo teraz w tej grafice tego, jest expand, dobra, działa to na wszystkich. Więc bardzo fajnie, bardzo płynnie to działa również w FreePiku. Ciekawa jestem, z jakich grafik jakich narzędzi wykorzystacie do grafik, ale jak widzicie, tutaj generalnie zadziałało to źle, trochę tylko panu trochę głowę za mocno rozciągnęło. Ale generalnie o to mniej więcej chodziło, żeby ta grafika się zrobiła trochę szersza, no ale może nie aż tak. Mi się wydaje, że to jest takie ułożenie akurat tej kamery, w sensie nie wygląda. Tak. Aniu, czy posiadasz wersję płatną FreePika? Tak, ja mam tam jakiś pakiet 500 grafik w miesiącu i no nigdy nie udało mi się jeszcze wszystkich wykorzystać, ale jestem heavy userem. Było jakiś czas temu, będziemy was informować, będą następne takie akcje, ale było w Black Friday minus 90%. No to po co ja to kupiłam? Ale to tak trzeba było na Black Friday kupić. No cóż, życie. Następnym razem. Daniel Włochowicz, mamy drugiego widza z LinkedIna. Dzień dobry. LinkedIn ma później chyba niestety, to jest też prawda, ale cieszymy się, że jesteś z nami też na LinkedInie. Werwiszczy napisze rozszerzanie grafik dobre na Adobe, ale działa różnie. No widzicie. Prawda. Na przykład jak coś sobie testuje jakieś AI-owe funkcjonalności w Canwie, to mi one tak dobrze nie działają, więc na przykład tam, jeżeli chodzi o generowanie grafik, niespecjalnie. Ale to dajcie znać, jakie są wasze doświadczenia z narzędziami AI do generowania grafiki, a my wracamy do świata wideo, a propos Klinga, którym pisał Werwiszczyna, czyli rzeczywiście najnowszego modelu, ale w ogóle Kling jest bardzo fajną alternatywą dla tych wszystkich narzędzi. Proszę. Jakby ktoś z was chciał film świąteczny, to 고양이들은 모여 앉아 산타 할아버지 오시길 기다리며 작은 발로 선물 준비해요. Więc słodziaszne, więc jakbyście chcieli przetestować Klinga, no to jak Werwiszczyna nam napisał, mamy nowy model, ja nie testowałam, więc się nie wypowiem, ale jest i generuje słodkie kotki. Nice. No i a propos wideo, Werwiszczyna również, i chyba my dzisiaj mamy w ogóle jakiś shoutout dla tego użytkownika, stworzył nam teledysk. Kuba, my od 3 tygodni zbieramy się, żeby ten teledysk obejrzeć, więc może to nastąpi dzisiaj, może go dzisiaj obejrzymy, co ty na to? Ale nową wersję dostaliśmy w tym tygodniu, więc jest to news z tego tygodnia. Można tak powiedzieć. Dobra, to ja odpalam i postaram się zrobić to z dźwiękiem, więc jeszcze nadal w temacie AI Newsów zobaczcie, jakie teledyski można zrobić.
z użyciem, no musisz nam jeszcze napisać z użyciem czego, żebyśmy tutaj nie robili niepotrzebnie reklamy dla WO od Google, bo wydaje mi się, że to jednak jeszcze nie było w WO robione, więc daj znać, czy to był Kling, czy to był Runway, więc zaraz zobaczymy, ale generalnie to jest teledysk AI, więc to chyba inny rodzaj teledysku, zobaczmy. Ja jeszcze nie widziałam, więc zaskoczcie mnie. Uwaga, Suno. Suno jest muzyka, no ale dobra, ale zobaczymy, co jest dalej. Anna na scenie, świat płonie blaskiem, Ojej mówi szczerze, dzieli się przekazem, gdy subskrybujesz, poczujesz ten rytm, programistyczne świry AI. Anna w akcji przewodzi jak lider, pasja i strategia to jej eliksir, marketing wideo, sztuka dnia każdego, a ja jej bronią, nie boi się niczego. Piszcie na czacie, gdy ją zobaczycie, kod jak poezja, płynie w sieci życie, to nie fikcja, lecz misja, przyszłość to my, w świecie Anny Pro wszyscy spełniamy sny. Świry AI to sztuka w programie, mistrzowie danych nie stoją w bramie. Anna jak magnes przyciąga jak nikt, wkracza na scenę, tworzy nowy rytm. Każdy jej kurs to brama do wiedzy, uczysz się szybko, nikt nie zaprzeczy. Gdy programujesz, tworzysz, kreujesz, z Anną Pro przyszłość budujesz. Na scenie świat płonie blaskiem, Ojej mówi szczerze, dzieli się przekazem, gdy subskrybujesz, poczujesz ten rytm, programistyczne świry AI chodzą na szczyt, chodzą na szczyt. Anna prowadzi, vibe nie zanika, AI zmienia świat, to czysta praktyka. Świry kodują, tworząc nowy świat. Anna Pro na szczycie, to nie pierwszy raz. Dobre! Dobry bicik! Brawo! Piękne! No, Werwiszczena, przepiękne, bardzo mi się podoba. Piękne, no. Nawet bardziej mi się podoba ten rapowy bicik, szczerze mówiąc, bo ten wysoki taki ton, to ciekawe jestem, jak ta pani to wyciągnęła głosem, ale dobre to jest, dobre, no nie powiem, bardzo mi się podobało. To co, Kuba, to będzie nasza nowa wstawka na kolejnych live'ach na sam początku. Tak mi się gorąco zrobiło, muszę się powachlować. Książką się powachluje, nie? Tak jakby, ciekawe do kogo trafi ta książka teraz w takim razie, ciekawe, to takie zaangażowanie. No właśnie, dodatkowe punkty powinny za to być. Myślę, że tak, będziemy musieli to przemyśleć w komisji. Werwiszczyna napisał, że ten teledysk jest robiony ze stokowych filmów Canva plus muzyka w Suno. To teraz już kumam w takim razie, jaki był proces twórczy. I lubię Canvę za to, że można łatwo wyodrębnić tekst, pomaga to do generowania grafik, poprawieniu polskich znaków. To też prawda, to rzeczywiście akurat działa dobrze, o ile te czcionki się czasami nie pomerdają, bo ja mam wrażenie, że czasami jak Canva dobierze sama czcionkę, to te polskie znaki i tak są rozwalone, ale w sumie można szybko zmienić te czcionki, więc w sumie ma to sens. Ale super, dziękujemy w ogóle Werwiszczyna, zarobiście to wygląda. Ja jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Nie spodziewałam się aż takiego długiego tekstu i takiego długiego teledysku i tak też synchronizowanych tych przejść, więc mega. Co łapie górę. Daniel napisał jeszcze a propos wideo, że Kling ma super sterowanie ruchami poszczególnych elementów wideo i kamery. Może przekonałeś mnie właśnie, Danielu, do potestowania Klinga. Zobaczymy, bo ja jeszcze nadal nie, bo wiecie, po co mi kolejne narzędzie AI do wideo, ale możliwe, że trzeba będzie w końcu przetestować, więc Daniel, słuszna uwaga. Dobra, to teraz tak, newsy chyba AI-owe w temacie wideo chyba za nami, ale popraw mnie, jeżeli się mylę. Jeszcze mamy jeden chyba, jeżeli byśmy chcieli. Punkt trzeci. Automatycznie byli tutaj spójni. Punkt trzeci. A, dobra, rzeczywiście, o Jezu, jakieś niszowe narzędzie, ale tak, zapomniałam o nim, że ono się w ogóle pojawiło. Więc jest jeszcze jeden, dobra, cofam, jest jeszcze jeden news w takim razie o narzędziach AI do wideo, tym razem od Lightstrike'a. No oczywiście nagłówek jest bardzo clickbaitowy, czyli on walczy z dużymi big techami i tak dalej,
ale generalnie chodzi o to, że mamy kolejne narzędzie, które może nam pięknie wygenerować sceny, panie ładne i tak dalej, więc jak sobie zestawiamy właśnie narzędzia od OpenAI, Adobe, od Google'a, widać, że też będzie to kolejna konkurencja, a jak już wcześniej mówiliśmy, konkurencja na tym rynku jest super. Jak oglądałam tą demówkę, to już było jakiś czas temu, no właśnie, ona taka jest jeszcze trochę, widać, że to są AI-owe trochę sztuczne. Więc mam wrażenie, taka stara Sora, o już tutaj pani nos trochę przestawiło swoją drogą, ale generalnie to jest taka stara Sora z marca, i więc oni widać, że będą gonić, ale pytanie, czy to już nie jest trochę późno w tym przypadku, Ale tutaj chodzi o trochę inny, wydaje mi się, nie chcę mówić po angielsku, myślmy nie po angielsku, ale punkt sprzedaży, nie umiem przetłumaczyć selling point. Tutaj chodzi o to, że ta firma tylko jest bardzo głośno to. Przepraszam cię, ale u mnie jest, już cię wyciszam, ale chciałbym... Nie no, luz. Ta firma postawiona na stworzenie open source'owego modelu, czy takiego, który każdy może uruchomić, co więcej, można sobie to uruchomić na swoim własnym sprzęcie, nawet twierdzą, że domowym, choć to jako domowe podają RTX 4090, więc nie wiem, czy takie domowe. Natomiast i to jest tylko 5 sekund, natomiast twierdzą, że 5-sekundowe filmy można stworzyć w 4 sekundy na swoim własnym komputerze i oni chcą, żeby to było narzędzie, które każdy może sobie uruchomić, komu nie musi płacić, nie być uzależniony od wielkich gigantów, więc jakościowo nie musi na razie dorównywać. Uważam, że bardzo fajny, ciekawy krok. Okej, dobra, no to teraz rzeczywiście jakiś punkt sprzedaży, czy tam jakiś wyróżnik sprzedażowy, to już jest, bo pod kątem jakości, może ta pani miała szpilki, które nie miały szpilek swoją drogą, właśnie zwróciłam uwagę na to, takie buty, że tam nie było obcasa, więc też ciekawie. Natomiast jeżeli szukać tylko pod kątem jakości, to nie byłoby najlepsze rozwiązanie, ale jeżeli chodzi o open source, to myślę, że... Ja myślę, że tutaj oni zresztą o tym nawet sami piszą, że liczą na to, że dzięki temu, że będzie open source, to zyska taką popularność jak Llama od Mety, która lepsza jest w wersjach poprawionych przez innych użytkowników. Podobnie przypominam Stable Diffusion, nie? Stable Diffusion, który też nie był na początku najlepszy, a przecież jest jednym z lepszych w ogóle, no teraz już tam jest z nimi ciężko, ale chodzi o to, że liczą na to, że społeczność będzie mogła po prostu z tego korzystać dowolnie i sprawić, że będzie to lepsze narzędzie jeszcze. Super, dobra, to zobaczmy sobie jeszcze jedną demówkę w takim razie, żebyśmy mieli porównanie tak naprawdę, tylko może ta demówka i tutaj chyba był prompt. Testowaliśmy Lightricka z prostym promptem, vintage IBM PC, okej, no to rzeczywiście prosty. I zobacz, miałem napisane, że stworzyli to wideo w 4 sekundy. Naprawdę? Więc w ogóle szok. Okej, dobra, moment, bo tutaj jakoś szybko mi przejście wyszło. Okej, no dobra, ale to tylko jest... To są bardziej grafiki niż wideo, szczerze mówiąc, bo bardzo szybkie przejście. Tam 4-sekundowe ujęcia, tak. Aha, dobra, bo w tle leci muzyka, którą wyłączyłam, żeby się z nią nie przykrzykiwać. Tak, tu nie widzę żadnego wideo. No to właśnie, to bardziej są zdjęcia, które są, tam z muzyką pewnie mogłoby mieć to klimat nagrania, ale tutaj wszystko jest statyczne, więc nawet ten pan, który tam siedzi, on chyba nie... to jest jakieś coś, co mi się nie podoba. No więc potestowaliśmy, fajne pod kątem tego, że jest w tym stylu vintage, ale czy to było wideo, to już sami ocencie, drodzy widzowie, bo chyba nie bardzo. Dobra, czy to była jeszcze jakaś demówka? Chyba już dalej sam tekst. No dobra, ale fajne znowu, standardowo, fajne jest to, wnioskując na bazie wszystkich tych modeli, czy to właśnie Sora od OpenAI, czy Google VO2, czy właśnie, tak jak wcześniej mówiliście o Klingu, czy teraz właśnie to narzędzie Lightrick, tak? Dobrze, że nie przekręciła nazwy, Lightricks, no to znów fajnie, że jest konkurencja, że jest kolejny tydzień, tym razem pod hasłem AI Video i że widzimy różne możliwości, bo to znaczy, że w kolejnych tygodniach pewnie znowu będą się prześcigać, walczyć, wydawać kolejne modele i pewnie jak się spotkamy na przykład za 1,5 miesiąca, to będzie kolejna fala tych tuli. Mnie to bardzo cieszy, bo te narzędzia mają coraz szersze zastosowanie i w marketingu, ale też dla takich osób, które na przykład dopiero zaczynają ze swoim biznesem, gdzieś tam startują jakiś swój startup i umówmy się, nie mają dużo hajsu na marketing, na reklamę, albo ktoś, kto ma markę osobistą i wiecie, no nie ma kasy na jakąś mega wielką agencję marketingową, ale chce w jakiś sposób wyprowadzić to coś, co ma do pokazania i tego typu tyle mogą właśnie fajnie pociągnąć ich biznes do przodu, więc ja w ogóle lubię tego typu nowości, zwłaszcza w kontekście wideo, bo widać, że wideo to jest przyszłość. Jedyna rzecz, której się obawiam, to, że będzie zalew słabej jakości wideo, ale to we wszystkim chyba tak mamy, że zalew słabej jakości treści, słabej jakości postów, kontentu i wideo również. Też na to liczę.
Tak. Dobra, i jeszcze Wyrwiszczyny napisał, mam złe wieści. Czyli są kolejne wieści. I jest Pika 2. O Jezu, muszę to po polsku przeczytać, bo znowu nam YouTube zwariuje. Dobra, jest Pika 2 z pewnymi elementami scen, które nie pasują do tekstu, a nowy tekst i co? A new text and image to video. Dobra, model tekstu image to video daje nowe możliwości, które możecie jeszcze bardziej wykorzystywać. To nie wiem, czy to są złe wieści, czy kolejne wieści. Czy mam złe wieści, że są kolejne wieści, tak? W tym sensie. Że to nie koniec AI News. No jest więcej. Same dobre. Same dobre. No dobra, to muszę jeszcze odpalić tą Pikę, ale to tak dosłownie na szybko, bo nie wiem, czy widzieliście demówkę Piki i ja w ogóle to narzędzie lubię za ich branding. I oni mają genialny według mnie branding, taki bardzo pozytywny i w ogóle ja od tych demówki zaczynałam moje wystąpienie na ostatnim I Love AI, to wtedy zajęłam to drugie miejsce o Jezu, jakie słodkie i jak widać czyli znowu coś wypuścili, dzięki Wyrwiszczyna za newsa, rzeczywiście widzę, że jest nowa demówka, nie widziałam tej, ale jaka stabilność w ogóle bohatera, cały czas ten sam gościu. Wow, do tego to nie widziałam. To wygląda fajnie. No i tam widziałeś cały czas ten sam gościu z taką tak. Młodzieniec! O, nie wierzę. This is fine. To też ta sama bohaterka, okej. Z Mona Lisą. Dobra, produkty. Super. Ta sama babcia. To jest w ogóle ciekawe, bo Pika wcześniej szła tylko i wyłącznie w takie, znaczy nie tylko i wyłącznie, ale głównie w te wszystkie kreskówkowe rzeczy, a teraz widzę, że rzeczywiście idą też w bohaterów, w prawdziwe osoby i albo widzicie selfie, albo ewentualnie postać, która jest wygenerowana, ale jest spójna i na przykład to jest problem, który mieliśmy z Runwayem, że nie było takiej możliwości, żeby zachować swojego bohatera, trzeba było kombinować z innymi zewnętrznymi narzędziami, żeby tą spójność zachować, a tutaj wygląda to całkiem fajnie. O kurczę, to będę testować, to już mnie sama demówka i Wyrwiszczyna też przekonaliście, że warto byłoby sobie to przetestować. Kuba, co o tym myślisz? Też wygląda to bardzo fajnie. Jestem fanem sama Altmana, this is fine. Nawet jeżeli świat płonie, prawda? No dobra, no to myślę, że naprawdę mamy tydzień pod kątem wideo, ale dobra, już pauza na wideo. Kuba, co w świecie OpenAI? Co w świecie OpenAI, to jest zawsze super. Moi drodzy, to jeszcze raz tylko powiem. Jesteśmy w trakcie kalendarza adwentowego OpenAI i chcielibyśmy Wam pokazać kilka rzeczy, które moim zdaniem, czy naszym zdaniem są takie najciekawsze, bo niektóre były, umówmy się, dosyć słabe, większość to jest dosyć słabych, ale jest kilka, które warto zwrócić uwagę, ale zaraz potem, bo obiecaliśmy, wrócimy też do Google, ponieważ tam się dużo dzieje ważnych rzeczy. Google zaskoczył. Pierwszy raz mam wrażenie, że Google zrobił mocniejszy start, mocniejsze ogłoszenia niż OpenAI od dawna. Natomiast tak, jeżeli chodzi o OpenAI, to przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jestem super zwolennikiem wrzucania żartów o AGI wszędzie i powiem Wam 3 dni, które pamiętam. Na pierwszym pokazywali niby iPhone'a od Sama Altmana i to Wam już mówiliśmy i tam w kalendarzu było napisane prezentacja na 12 dni OpenAI, a potem było napisane tajne spotkanie o AGI. To było pierwsze. Drugie, które zauważyłem, pokazywali nowe okienko czatu GPT i po lewej stronie było widać historię oczywiście czatów i któreś z tych historii czatów właśnie było rozmowa o AGI, a trzecia, i to już w ogóle to już pojechali, bardzo fajną rzecz pokazywali, o której zaraz powiem już tak mówiąc o poważnych rzeczach, ale pokazywali tam, jak potrafi liczyć podatki i powiedzieli, sprawdźmy, gdzie popełniliśmy błąd i mówią, zrobiliśmy błąd w polu numer 11, Annual Gross Income, w skrócie AGI. To takie... Pięknie, okej, no to widzisz, naprawdę wszędzie teraz lecą no bo ludzie tego wyszukują tak naprawdę, więc wszędzie te żarty będą szły, bo nadal jednym z najczęściej wyszukiwanych haseł w kontekście sztucznej inteligencji jest, czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka, to jest niezmiennie, więc myślę, że oni teraz będą też mocno szli w to AGI, bo po prostu obok tego pewnie to będzie drugie wyszukiwane hasło, tak, czy dzięki AGI sztuczna inteligencja zastąpi człowieka, więc no to jest w ogóle ciekawy prank.
Tak jest. Czy ja mógłbym udostępnić 12 dni i pokazać wam 2 dni, które zwróciły moją uwagę w ostatnim tygodniu? Już dostaniam ekran. Dobra, i to nie jest AI video, tylko czy OpenAI, nic do OpenAI. Pierwszy jest wczoraj i nie żartowałem, że z Commodora można teraz dzwonić. Stwierdzono, że z czatu GPT można teraz korzystać dzwoniąc tam z Ameryki lub pisząc na WhatsAppie z dowolnego miejsca na ziemi. Także jeżeli macie Commodora w Ameryce, to możecie jak najbardziej dzwonić, bo on też potrafi dzwonić. I co więcej, pokazywali, tutaj to widać na miniaturce, najpierw dzwoni z zwykłego telefonu, potem z jakiegoś starego takiego flip-phonu, a potem na końcu wziął, z tym kołem obrotowym i z tego zadzwonił. Straszna jakość oczywiście, no bo to stary sprzęt, też działa. Ale to, co było zabawne, zrobili to na modłę takich amerykańskich, wszyscy pisali, nawet komentarz chyba numer 1, jak dobrze pamiętam, pod tym filmem jest, że najdziwniejsza premiera ever, ponieważ cały czas wrzucają do ten pasek, zadzwoń i powtarzali co 2 minuty, jak brzmi ten numer, 1-800 ChatGPT. Jak? 1-800 ChatGPT. A, to 1-800 ChatGPT. I połowa tej prezentacji to jest powtarzanie tego numeru, co było strasznie cringe'owe, ale mega śmieszne. Okej, ale to wiesz, to trochę brzmi jak telezakupy Mango w Stanach, to się chyba inaczej nazywało, ale w Polsce to się nazywało telezakupy Mango i rzeczywiście co chwilę było powtarzanie numeru, zadzwoń teraz. Myślę, że ci ludzie tam dzwonili, tam się dało dodzwonić, czy to było... Tak. Każdy w Ameryce ma darmowe 15 minut miesięcznie rozmowy pod tym numerem i można było dzwonić nawet podczas tego programu na żywo. No było to zrobione tak po prostu z taką beką, że w ogóle to nie miało żadnego sensu. Te umowy też nie były jakieś mocne, ale było strasznie zabawne. Okej, no to wiesz, to tak jak w naszym AI News, nie zawsze tutaj jest bardzo merytorycznie, ale przynajmniej jest śmiesznie. Tak, ale mamy dla was super fajne rzeczy dla deweloperów i dla organizacji. Zawsze musi być taki blok, jeżeli jest coś ciekawego i to są moim zdaniem turbo ciekawe ogłoszenia, ponieważ po pierwsze ogłoszono, że wchodzi nowy model O1. O tym już wam wspominaliśmy. Tak. O1 będzie też dla deweloperów dostępny. Dla mnie niestety jeszcze nie jest. Myślę, że kilka dni muszę poczekać. Tydzień, może 2, mam nadzieję. Ale łączą, i teraz żebyście zrozumieli, co mam na myśli, powiem to językiem nietechnicznym. O1, czyli najinteligentniejszy model według tych statystyk IQ, nazwijmy to, czyli ten, który potrafi się zastanowić, jest teraz już dostępny tak, że można to wdrożyć do własnej organizacji, do własnej firmy. Natomiast połączyli to z czymś, czego nigdy nie było w O1, czyli możliwość podłączenia do zewnętrznych baz wiedzy na przykład, możliwość wykonywania jakiegoś zdalnego kodu i również możliwość strukturyzowanych odpowiedzi. To są takie ważne rzeczy, jeżeli się robi poważne wdrożenie, to możecie teraz wyobrazić sobie, że możecie podłączyć na przykład do swojej organizacji, do całej wiedzy, którą ona ma, albo wszystkich danych, które gromadzi, najinteligentniejszy dotychczas, jaki został stworzony w ogóle model językowy, który będzie inteligentnie przeszukiwał, gdzie może znaleźć dane i coś wnioskować. Super ciekawa rzecz. Okej, ale dobra, czyli teraz wyjaśnij mi już może być bardziej technicznie, w jaki sposób ma się to nam teraz łączyć albo uzupełniać z jednej strony z GPT-sami, czyli z takim agentem AI firmowym, ale w wersji w bieda wersji, albo z agentami, które firmy już sobie porobiły poza właśnie czatem GPT, na przykład wewnętrznej gdzieś tam firmie, bazując na jakichś tam ragach i budując sobie tych asystentów przez kilka miesięcy. Znaczy, że ta cała robota teraz będzie do kosza, bo weszła nowa era, czy jak to teraz? No właśnie, i to jest super pytanie, bo teraz to jest super fajna rzecz. Dziękuję, masz mnie od dobrych pytań, niekoniecznie od wiedzy technicznej, ale od dobrych pytań. Dobre pytania są najważniejsze. Tak, to jest super rzecz, dlatego my teraz robimy właśnie, też polecam, jak ktoś ma ochotę napisać na LinkedInie, wdrażamy takie rzeczy i wdrażamy teraz bardzo duży system agentowy właśnie, gdzie próbujemy prawdopodobnie około 10 różnych technik z różnymi LLM-ami, jak uzyskać najlepsze odpowiedzi. I ta zmiana polega na tym, że nie trzeba zmieniać nic, tylko nazwę modelu i wszystko powinno działać tak, jak działało dotychczas. Właśnie to jest ta pełna kompatybilność z wcześniejszymi API. Co więcej, obniżono mocno ceny, o cenach jeszcze zaraz powiemy i jeszcze więcej, dano możliwość sterowania, jak długo ma myśleć ten model. Czyli jeżeli my mamy dużo pieniędzy na dane zadanie, bo wiemy, że tak nas na to stać i mamy czas, możemy mu dać i 5 minut na myślenie. Jak chcemy zapłacić trochę mniej, ale żeby się trochę zastanowił, damy mu 30 sekund. Bardzo ciekawa rzecz. Okej, dobra, ale to w ogóle ciekawe, że że będzie można sobie wybrać, tak, w takim razie, czyli na przykład pod kątem tego, ile mamy pieniędzy, albo jak skomplikowane jest zadanie i jak bardzo chcemy dokładnie coś zrobić, prawda, no bo umówmy się, zadanie w stylu jak upiec szarlotkę albo pierniczki na święta nie wymaga przeszukiwania przez 5 minut bazy wiedzy i generowania nowego przepisu, tylko krótkiego czasu, ale jak chcemy coś zrobić w stylu właśnie, gdzie się pomyliliśmy w picie, czy w innym rozliczeniu podatkowym, to wolałabym, żeby się ktoś jednak nad tym zastanowił, tak, więc tutaj fajnie, że pod kątem może też ważności zadania, że będzie można to wybrać. Tak, dokładnie tak.
Super, więc to jest jakby jedna rzecz. Jeszcze w kontekście tych newsów jakbyśmy mogli jeszcze na chwilkę udostępnić, bo ich było więcej, słuchajcie, to był fantastyczny dzień. I mamy jeszcze pytania, to za chwilkę sobie do nich przejdziemy. Dobra. Pokazujemy, tak? Tu jest bardzo ciekawa rzecz. Słuchajcie, to zmienia wszystko. Ja rozmawiam z moimi znajomymi przedsiębiorcami, którzy wdrażają i Eleven Labs też wypuścił jeszcze nową rzecz, ale jeżeli chodzi o głos, to nagle stwierdzili sobie, że i tutaj jest rzecz, którą ty powiedziałeś bardzo dobrze, ale to jest a propos tego drugiego. Jeżeli ktoś wdrożył w zeszłym miesiącu od OpenAI, którym też się zachwycałem, możliwość rozmowy na żywo, to musiał się napracować. A teraz powiedzieli, możecie cały kod wyrzucić do kosza, z 2 linii wam wystarczy 20, działa to lepiej, jest 60% tańsze i jeszcze jest wersja, która jest 80% tańsza. Więc pozamiatali kompletnie i nawet podobno, tak jak o tym wspomnieliśmy też, Eleven Labs miał z tym problem, jak i ten real time właśnie w OpenAI, z liczbami, nie? Że robiło ci na przykład jesteś 23 w kolejce. Tak. Ponoć nawet już się w tym nie myli. Dużo innych zmian, które sprawiają, że można zbierać łatwiej dane, łatwiej komuś doradzić, można od razu się podłączyć w czasie rzeczywistym też do zewnętrznych baz danych. Co to oznacza? Ktoś może zrobić obsługę klienta, że ktoś dzwoni na infolinię i mówi, panie, gdzie mój bilet? A on pyta z drugiej strony, a jaki numer biletu? A ten mówi 1, 2, 4, a on mówi, już sprawdzam, aha, no widzę, tak, faktycznie mamy problem z płatnością, już tutaj wysyłamy ponownie linka na przykład do płatności. Czyli można podłączać tą rozmowę na żywo do tego, żeby rozmawiać jeszcze z danymi, więc naprawdę bardzo ciekawy też update. Super, super. Bo wrzuć linka na czacie, ja tutaj nam na naszym użytkownikom na YouTubie, na Facebooku, ja nie podrzucę też linka, żeby mogli się czytać, ale myślę, że rzeczywiście genialne są te newsy. To jak mówisz, że większość newsów może była słaba, takiego newsa się nie spodziewałam i to rzeczywiście jest game changer. Tak. Wyrwiś tam napisze też, że mamy taki follow-up i dobre wieści dla fanów GPT. Advanced Voice Mode może też korzystać teraz z internetu. Okej, Kuba, widzę uśmieszek na bardzo ważne, ale jeszcze jest jedna nowość, której wam nie pokazywaliśmy, ale wam pokażemy. Ty się zgadzasz, ale do tego jeszcze dodałbyś, że, tak? Znaczy, to jest super rzecz, to jest bardzo fajne i oczywiście bardzo mi się to podoba, że faktycznie teraz można na żywo rozmawiać, on bardzo szybko ten przeszukuje w trakcie rozmowy z nami. Natomiast, słuchajcie, specjalnie dla was nowy tryb Świętego Mikołaja. Uwaga, włączamy. Halo, witamy Cię w programie na żywo AI News. Przywitaj się z widzami. Czy jesteś tam? Jeśli tak, możesz spróbować ponownie. No, coś Ci nie wyszło. Przywitaj się z widzami programu AI News. Witam serdecznie wszystkich widzów AI News. Cieszę się, że mogę być z Wami. A kim jesteś? Halo, halo, kim jesteś? Aha, mam słaby internet, ale i tak powiedz, kim jesteś. Jestem Święty Mikołaj, znany też jako Santa Claus, prosto z bieguna północnego. Wesołych świąt! O, jak słodko! Zupełnie niepotrzebne, ale jakie fantastyczne. To są te rzeczy, dla których AI powstało, prawda? Żebyśmy mogli porozmawiać ze Świętym Mikołajem i spełnić nasze marzenia z dzieciństwa. Bo przecież Święty Mikołaj nadal istnieje, prawda? Oczywiście, że tak. A poza tym to jest jedna z rzeczy, na które potrzebowali te $10 miliardów. Właśnie tak spędzałem ten budżet. Ja też myślę, że tak. To była ta rzecz, która była niezbędna dla ludzkości. Ale słodko, no to słodko. Myślę, że rzeczywiście to się przyda. Tak. I teraz komentarze. Seria komentarzy. Johan Berg pytał, czy Kuba mówi teraz o MCP. MCP, nie mówię o MCP. MCP jest Antrofika, w sensie do Cloda. Ja mówiłem akurat stricte teraz o newsach od OpenAI. OpenAI, tak, dokładnie. Ale MCP to nie jest, przepraszam, tak powiem, stary news? W sensie to nie jest z zeszłego miesiąca, czy jest też jakaś aktualizacja? Stary z zeszłego miesiąca. Tak, nie wiem, AI, wydawało mi się, że tam jakaś aktualizacja weszła w zeszłym miesiącu, ale mogę się mylić, nie, może coś weszło też w tym miesiącu, także spoko. Zarządzanie kontekstem, więcej nie powiem, nie pamiętam z kiedy to jest. Ale jeżeli ty, Johan, wiesz, to koniecznie się podziel w komentarzach.
Tak, dobra, generalnie ja sobie odpaliłam też tego newsa i on widzę, że był z przełomu marca, listopada i grudnia. Jest tak, model MCP, więc to jest relatywnie nowy, odwracam honor, ale że generalnie pojawił nam się nowy sposób łączenia asystentów AI z różnymi źródłami danych, więc tutaj w zasadzie podobnym kontekście, więc fajnie, Czohan, skumałeś. Dobra, czyli chodzi mi tam o duży projekt, który teraz realizuję, okej. Wyrw jeszcze napisze, że AI powstało, żeby robić animowane kotki, co dzisiaj widzieliśmy na Klingu, oraz żeby móc rozmawiać ze Świętym Mikołajem. Dokładnie tak. Dokąd zmierza ludzkość. Tak jest. Dobra. I jeszcze wcześniej Daniel Wuchowicz pisał, że Nvidia zrobiła chyba PC do AI, więc open source by idealnie pasowało. Nawet więcej, to jest sprzęt konsumencki do AI, który jest takiej wielkości mniej więcej i jest to bardzo ciekawa na pewno platforma, która nie jest jakoś super droga jak na standardy AI-owe. Więc na pewno to jest ciekawe, że będę patrzył, jak z tego będą ludzie korzystali, może sam się skuszę. Spoko. No dobra, ale ile ten PC będzie kosztował? Więc słuchaj, bo to tak jakby, czy to jest na polską kieszeń? Nie pamiętam, już patrzę. Zaraz trzeba będzie teraz to sprawdzić w takim razie, bo tego newsa nie słyszałam i chętnie bym sprawdziła, co tu Nvidia sobie wymyśliła, która zresztą jest bardzo dobrym i mocnym graczem teraz w tej całej walce i wyścigach, o rozwiązania oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, ale opartej również o to, jak można wykorzystać ich sprzęt do tego wszystkiego, co fajnie widać teraz na świecie też marketingowym, gdzie wielu influencerów promuje teraz rozwiązania Nvidia. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja mam po prostu na YouTubie wylew różnego rodzaju newsów i reklam, że ktoś prowadzi kanał, a przy okazji tutaj promuje sprzęt Nvidia. Także fajnie i Nvidia, my też tu jesteśmy. My też chcemy zarobić. Więc tak jakby my też możemy promować. Ja tylko może dodam, że to jest firma właśnie, która najbardziej spełnia ze tych wszystkich firm to powiedzenie, że kiedy jest gorączka złota, to sprzedawaj łopaty. No oni dokładnie to robią, nie pytają komu, sprzedają wszystkim. No dokładnie, sprytnie sobie wymyślili, nie powiem, że nie. Johan Berg pisze, że $249 ma kosztować ten sprzęt, tak? To tak mało? W sensie, sorry, ja kupuję Maki, więc dla mnie 249 za sprzęt typu komputer to jest bardzo mało. Ani mi nie mów, bo czekam na Maca, to będzie straszne. Przyzwyczaisz się, potem już życie nigdy nie jest takie samo. Dobra, Darek pisze, Eleven Labs też fajną paczkę puścił z darmowymi tokenami do różnych aplikacji, plus Eleven Labs też, tak jak mówiłeś, również wypuścił news z tymi asystentami głosowymi, tak? Bo my tydzień temu albo 2 tygodnie temu mówiliśmy o asystentach głosowych od Eleven Labs i o tym, że w ogóle już nie trzeba łączyć 55 różnych narzędzi, żeby sobie zrobić asystenta głosowego, tylko Eleven Labs sam to wypuścił u siebie, więc w ogóle fajna rzecz. Ale linka, ale ty mówisz, że teraz też jeszcze coś nowszego jest. Tak, jeszcze nowszy news. 2 dni temu chyba, albo wczoraj, wydali kolejny model, który ma opóźnienie rzędu 80 milisekund, co oznacza, że jest nie do rozróżnienia z rozmowy z człowiekiem. O wow! To jest mniej niż 1/10 sekundy na zastanowienie się, co odpowiedzieć. No to jest genialne, tylko że jak pytam ludzi, którzy komercyjnie wyrażają takie rzeczy, to wszyscy mówią, że to jest w ogóle w idealnym świecie, że to tak nie działa, że jak się próbuje to wdrożyć, to wcale tak nie brzmi to jak naturalna rozmowa. Więc pytanie, czy możemy następnym razem to sobie przetestować, albo czy ty masz jakieś takie doświadczenia już komercyjne, które pokazują, że to rzeczywiście działa lub nie działa, bo jak sobie, tak jak mówię, pracuję z różnymi osobami, z różnymi też software house'ami, no to oni mówią, że no nie, to w sensie jest fajny chwyt marketingowy, że tak użyję tego słowa, ale że to jest jeszcze nie działające. To znaczy, to jeszcze się nie nadaje na pewno do produkcji. Też o tym ostatnio rozmawialiśmy i też możecie u mnie na LinkedInie znaleźć film, na którym trenuję ten poprzedni model sprzed kilku tygodni. Tak. Tego jeszcze nie sprawdzałem. Natomiast oni akurat całkiem uczciwie uważam i to super. Znowu przede wszystkim na filmie zrobili languages, a potem języki. Więc tak, to było super. To jest wszędzie mają i to mi się bardzo podoba i to nie jest aż takim małym fontem, jest napisane, że 80 milisekund plus opóźnienie sieci. To trzeba po prostu zawsze wziąć pod uwagę, natomiast piszą o tym uczciwie nawet na filmach reklamowych i za co szacun. Google mógłby się czegoś od nich nauczyć. Oj tam, słyszysz tego Google'a, zawsze wszyscy wiemy, że OpenAI najlepsze. To akurat wiadomo. Zaraz się dowiemy, czy aby na pewno, bo mamy dużo newsów dawać fajnych.
Dobrze, ja wam wysyłam w takim razie na czacie też link do naszego zeszłotygodniowego live'a z opisem tych asystentów głosowych od Eleven Labs. Tam możecie sobie wrócić, zobaczyć, jak wygląda ta demówka. Wygląda naprawdę legitnie, więc myślę, że możecie sobie do tego wrócić, ale nie będziemy tego powtarzać. Z dzisiejszych newsów mamy jeszcze robociki i mamy jeszcze jeden mały news, ale mamy też pytanie od Wyrwiszczeny, czy ten model dobrze radzi sobie z cyframi? Nie, o tym mówiliśmy ostatnio. Nie wiem, jak ten nowy, pewnie jeszcze gorzej, bo jest szybszym modelem. Ten, który wydali ostatnio, nie radzi sobie z cyframi. Wydaje mi się, że robiliśmy demo, jak nie, to polecam. U mnie właśnie na LinkedInie wrzuciłem taką demówkę, którą na szybko tam sklepałem i całkowicie sobie nie radzi z tymi liczbami. Znaczy, tak jak wszystkie te modele. No właśnie, no to tak jakby to poczekać, żeby sobie dobrze radziły z cyframi. Dobra, Davenport ma pytanie, jak wy to robicie wszyscy, że nie macie okularów, tyle gapiąc się w monitory, smartfony, czyżby mi kiedyś monitor CRT popsuł wzrok? Kto powiedział, że nie mamy okularów? Po prostu nie nosimy je na live'y. Ja mam te takie do wieczora, w sensie, żeby mi się lepiej spało, ale jakim cudem wzrok mam jeszcze dobry? To moi drodzy, bawimy i uczymy. Ja też mam akurat w samochodzie moje okulary. Jakiś czas temu sobie chciałem naprawić wzrok, bo tak średnio już widzę. I powiedział mi coś bardzo fajnego, optyk, nie optymetrysta. Bardzo ciekawą rzecz, że osoby, które siedzą przy komputerze, ich problemem jest zazwyczaj suche oko. On, jak mnie zobaczył i mi zajrzał do oka, mówi: pan pracuje przy komputerze, czy pan jest programistą? Ja mówię: no tak, a skąd pan wie? Suche oko. I mówi, że to się da naprawić praktycznie w większości osób, które nie używają CRT-ków i nie siedzą tak przy komputerze. Oczywiście oprócz tego, żeby trenować wzrok i patrzeć gdzieś dalej, to po prostu kroplić sobie kilka razy dziennie oczy i ponoć naprawdę to dużo daje. Także zachęcam, żeby tak dbać o swój wzrok. O, jak ładnie. To ja potwierdzam, bo mi też akurat to powiedział, tak jak mówisz, nie optometrysta, bo do niego mam się jeszcze wybrać, ale rzeczywiście okulista w moim przypadku. Ale a propos twojego pytania, Davenport, to jeszcze na przykład ja też bardzo dużo pracuję przed komputerem, może nie programuję i nie siedzę tyle co Kuba, skupiona w jednym punkcie, ale na przykład mi bardzo pomaga to, że ja patrzę w różne miejsca. No u Kuby jest trochę inaczej, u programistów jest trochę inaczej, bo wy musicie ciągle wodzić wzrokiem za kodem, więc to jest jeszcze bardziej wytężające wzrok przez 8 godzin czy tam 12 godzin dziennie. Jak ja mam call z kolei z różnymi ludźmi, z zespołem, z klientami, z partnerami biznesowymi, to mój tip, ja nie zawsze patrzę w oko kamery. W sensie wiem, że warto, ale żeby łapać kontakt wzrokowy, ale po prostu czasem popatrzę sobie w róg drugiego monitora, czasem sobie popatrzę w bok, coś tam zanotuję i generalnie właśnie też okulistka mówiła, żeby po prostu patrzeć w różnych miejscach, w różne odległości, trochę bliżej, trochę dalej, ale jak miałam takie dni, że wiecie, miałam maraton spotkań po 8 godzin dziennie i patrzyłam tylko w oko kamery, to rzeczywiście już miałam tak, że mi się wzrok wieczorem rozmywał, że ja nie widziałam dobrze na przykład godziny na zegarku, który był w kuchni 3 metry ode mnie, więc to jest kwestia skupienia, nawet nie tyle co teraz popsucia wzroku, ale tego, że tutaj źrenica jest za bardzo napięta przez cały dzień, więc takie tipy, nie tylko AI-owe, ale też wzrokowe. Ja polecam, moja akurat tak ma, mi się nie dostało to piękne miejsce, ja mam ścianę przed sobą, ale jak ktoś ma możliwość, żeby mieć okno ze sobą, oczywiście trzeba mieć odpowiednio jasny monitor i możliwość pewnie zasłonięcia w taki mocny dzień, ale to bardzo lubiłem, bo nawet na chwilę gdzieś popatrzeć z tyłu na drzewka, super sprawa. Tak, dokładnie, to samo właśnie okulystka mówiła. O właśnie, Wyrwiszczena też pisze, było AI, które kieruje wzrok na kamerę, ale to właśnie nie było rozwiązanie poczekaj, z czego to było rozwiązanie? Z NVIDII też mi się tak... To zbudowane, jak się ma odpowiednią mocną... Ja nawet też mam tą opcję u siebie, tylko nie mogę jej włączyć, mam strasznie starego tego kompa, ale jak miał w miarę nowszego, to u wszystkich można włączyć, no. Dokładnie, super. Ja właśnie widzisz, też chyba mój Mac tego nie dźwignie, ale rzeczywiście było takie rozwiązanie. Dobrze. Mamy jeszcze newsa z robocikami i mamy jeszcze ostatnie 10 minut, więc ja mam jeszcze newsa z robocikami i wydaje mi się, że i tak jeszcze został jeden news. A jeszcze Google. Jeszcze Google, dobrze, to najpierw szybko robociki, bo Marysia znalazła nam ten news jakiś czas temu, więc ja po prostu do tego wrócę. Tak, więc news brzmi znów clickbaitowo. Mały robocik ukradł 12, czy w zasadzie skidnapował 12 większych chińskich robotów na wystawie w Szanghaju. Ale to nie bait, bo to tak wygląda naprawdę dosłownie. No to chyba musimy sobie odpalić, poczekaj, tu jest wideo z tym. Tak. Tu jest to, dobra. Zobaczmy, jak wyglądał ten kidnapping. Dźwięk? Słyszysz dźwięk? Tak. Dobra. Jest serio.
Ale zaczyna się to dobrze, że on jest taki mały, słodki, tam jeszcze ktoś głos to dorobił, bo to chyba nie jest ten głos tego robocika, ale że... Jest, to jest chyba naprawdę nagranie i on po prostu faktycznie podchodzić i wszystkie roboty namawiać na ucieczkę. Co zobaczymy, czy mu się uda. Okej, te co były na kablu musiały zostać, ale te co mogły pojechać, to sobie pojechały. Okej. Nie mam pytań. Siłę perswazji miał bardzo mocną. Ciekawe, na jakie szkolenia chodził. Pięknie. Ja poproszę o takie szkolenia z siły perswazji, żeby mogła wszystkich do wszystkiego namówić. No, wygląda ciekawie, no ale to takie rzeczy tylko w Chinach. Miejmy nadzieję, że roboty nie zaczną nas jeszcze gonić i że małe robociki nie zaczną mieć duże robociki, żeby goniły troszeczkę większe człowieczki. Mam przynajmniej małą nadzieję. Dobra, Kuba, bo nie możesz się doczekać newsa od Google'a. Lecimy nie mogę się doczekać. Słuchajcie, super rzeczy. Czy widać już? Nie, jeszcze nie, ale daj mi chwilkę. Add to stage, teraz widać Gemini 2.0. Wyszedł najnowszy model od Google'a, Gemini 2.0 i są to rzeczy ciekawe albo nieciekawe, więc nie będę wszystkich wam pokazywał. Pierwsze, które mają, to jest to właśnie to są całe. Gemini 2.0. Project Astra. Project Astra to rzecz absolutnie nieciekawa, którą wprowadzili też zresztą do OpenAI. Polega na tym, że można nakierować na coś. What can you tell me about this sculpture? The sculpture you're seeing is called My World and Your World by Eva Rothschild, located in Lewis Cubitt Park in London. What kind of themes does her work explore? She creates abstract sculptures that invite viewers to interact with and interpret their surroundings in new ways. Project Astra is multilingual, using native audio to seamlessly switch languages as you speak. I tutaj myślę, że możemy się zrobić chwilę pauzy, bo to już widzieliśmy od Google'a, pokazywali jakiś czas temu, że to mają, wcale nie mieli, pamiętacie? Pokazali, że wideo mogą analizować, okazało się, że to były te obrazki wrzucone, screeny. Teraz mówią, że to będą potrafili robić, super, ale to już, że tak powiem, ale to już było. Zresztą w Ameryce, nie wiem, w Polsce będziemy to testowali na pewno, ale też już można udostępnić z czatem GPT na żywo kamerę. Natomiast jest jedna rzecz, która jest moim zdaniem absolutnym game changerem i uważam, że zmieni naprawdę dużo, czyli wprowadzają w Project Mariner i tutaj nie będę mówił, tylko wam pokażemy, jak to wygląda. With agents that can complete tasks on your behalf. You can ask it to do things like this that require multiple steps. Doing research to look up the artist, then finding the painting, and then shopping for the right supplies. The agent uses the web to take action and find what you're looking for. It plans and reasons at each step, always staying in your control and completing your task. Gemini 2.0 enables agents that can be applied across domains. We're exploring agents that can explore virtual worlds, assisting you in video games. Where do you recommend I attack from on this base? No i tu mam już z grą, ale jakby słowo komentarza, bo uważam, że to jest mega ciekawe, dlatego, że to mają być agenci, którzy są, w końcu Google wykorzystał swoją przewagę, ma być wbudowany w Chroma, że po prostu piszesz, co on ma zrobić i on sobie chodzi po tym Chromie i za ciebie robi taski. Oczywiście, super. Wolniej niż ty, ale robi to za ciebie, czyli właśnie mu piszesz, tu akurat uważam przykład typowo google'owy, bo chcą, żeby kupować, no ale pokazali taki do shoppingu, nie, że zrób research, pokaż jakie Van Gogh używał tam, nie wiem co, farby i zamów mi te farby. No. Tak, więc bardzo ciekawa uważam rzecz i naprawdę uważam, że jeżeli ktoś ma wyjść do mainstreamu z agentowymi rozwiązaniami, to właśnie może być to Google, jeżeli faktycznie takie coś wdrożą. Mega ciekawa rzecz. No okej, dobra, ale w ogóle ciekawa jestem, czy właśnie, po pierwsze, czy jest to już działające? Standardowe pytanie, jak zobaczę demówkę. I drugie pytanie, czy działa na języku polskim, bo tyle razy, co ja już próbowałam podłączyć sobie asystenta AI od Google do mojego dysku Google z nadzieją, że to już ten dzień, bo walą mi tymi reklamami, wiesz, w każdym miejscu, jak tylko korzystam z dysku Google, a potem wchodzę i tam się okazuje, że super, ale to nadal tylko polski, nadal tylko angielski, hiszpański, portugalski, chiński, ale polskiego tam nie mam. Więc tak jakby, no pytanie, w jakich językach to i w jakich krajach jest to dostępne? Póki co nie jest dostępne nigdzie, można się zapisać na wersję beta, gdzie trzeba udowodnić, że się jest godnym, oczywiście Google'owej uwagi. Po prostu jest formularz, żeby uzupełnić, czym się zajmujesz, dlaczego tego potrzebujesz. Natomiast, więc jakby nie traktowałbym tego jako marketing. Natomiast
w końcu mam takie poczucie, że marketing w taką stronę, która faktycznie ma sens, bo wcześniej mówiłem o tym Project Astra, uważam, że bez sensu, nie? W sensie, co mnie to interesuje, że ja mogę przejść sobie i na wideo pokazać coś, co widzę na żywo, skoro ja mógłbym równie dobrze zdjęcie tego zrobić, mogę to już od dawna robić, się mogę zapytać, co to jest. Tak. Nie potrzebuję do tego wideo, nie? Słaby przykład moim zdaniem. Natomiast tutaj, jeżeli to będzie faktycznie agent wbudowany w Chroma, uważam, że naprawdę pozamiatają rynek. Pewnie zajmie to kilka miesięcy co najmniej, zanim to zobaczymy, o ile, ale akurat za to mocno trzymam kciuki i uważam, że jest to mocniejszy news niż 80% newsów, jakie wrzuciło OpenAI przez ostatnie 11 dni, bo jutro mamy, słuchajcie, 12 ostatni dzień. To już ten dzień, o Boże, o Boże, o Boże. Ale w ogóle ciekawe jest też to, że powiedziałeś, że oni to wprowadzili właśnie jako wtyczkę, tak, do Chroma, w sensie to ma być... Tak, wbudowane ma być. Właśnie, bo a propos tego typu rzeczy, żeby wyszukać coś w Google albo zrobić jakieś zadania, oni też mieli po drodze taki projekt, nad którym się trochę potknęli, trochę bardziej już z działki marketingowej, czyli że przecież mieliśmy w wyszukiwarce Google mieć możliwość znalezienia produktów, które nas najbardziej interesują, ale nie na zasadzie reklam googlowych, tam góra, dół, kto zapłaci więcej, ten się pojawia, tylko że AI miało nam w tym pomagać, miało przecież nam pomóc wybierać te najlepsze produkty. To nie pamiętam teraz, jak to się miało nazywać, ale miałam rozmowę z Karolem Dziedzicem i z kilkoma innymi ekspertami i od analityki, od reklam w Google, którzy mówili, że Google się w końcu z tego wycofał, że nie będzie czegoś takiego, co będzie nam pomagało w szybszych zakupach. Pewnie z jednej strony z powodu tego, że to się trochę mogło Google'owi nie opłacać, bo może lepiej, żeby reklamodawcy płacili za miejsce w Google, ale z drugiej strony może to też będzie takim zastąpieniem i czymś o wiele, wiele lepszym, bo już nie tylko wyszuka nam produkt, ale zrobi inne konkretne akcje, tak jak tam było, że tam poszukaj na Etsy czegoś, porówna i tak dalej, że to nie jest tylko kwestia wybrania jednego produktu, ale porównania wielu parametrów. Co do wybierania produktów, to już mamy to wbudowane w Google i mamy dosyć ciekawe rzeczy, mało osób o tym wie, mało korzysta, więc może zróbmy szybkie demo, zrobię wam na żywo. Tylko sekunda, bo ja nie chciałam, żeby tutaj wszystkie tajne rzeczy były widoczne. Zróbmy tak. Zaprezentuj i zróbmy tak. Udostępnię wam całe okno z tym filmem, który przed chwilą oglądaliśmy. Możemy udostępnić. Dobra. Jest to trochę ukryte, ale jest to faktycznie AI, który jest przydatny. Jak się kliknie na pasek adresu, pojawia się tutaj obiektyw Google. Obiektyw Google potrafi kilka rzeczy ciekawych robić. Na przykład może mu zaznaczyć produkt, chociażby, który chcemy kupić. Ja zaznaczę tutaj ten domek. Zobaczymy, czy zgadnie, z jakiej to jest gry w takim razie. I on stara się nam znaleźć, proszę bardzo. I znalazł nam, jaka to jest gra. Tak? Przykładowo w tym przypadku. Inną ciekawą możliwością, którą ma obiektyw Google i uważam, to jest akurat super, to skopiowanie treści z obrazków. I to w końcu jest zbudowane w Chroma. Tu mamy na przykład taki tekst for games, tak? I zobaczmy, czy sobie poradzi. Możemy sobie zrobić, zobaczcie, zaznacz tekst, od razu możemy przetłumaczyć, więc to jest bardzo fajna, ciekawa rzecz i faktycznie jak sobie wpiszemy jakiś produkt, lampka świąteczna, to on też potrafi je znajdować. Więc to już jest faktycznie, tylko jakby widzisz, też o tym mówimy, mało kto wie, że to jest w ogóle wbudowane już, więc ja tutaj zrobię jakiś przykład i zobaczymy, czy nam znajdzie też ten produkt. Okej, zrobimy sobie to. Halo. Musicie mu wybaczyć, że się zacina to jednak Google mimo wszystko cały czas. Robimy taką lampkę i zobaczmy, czy on znajdzie nam więcej sklepów, gdzie możemy tą lampkę kupić. Zobaczcie, mamy różne podobne lampki w różnych miejscach. Więc to już jest taki, słuchajcie, szybki tip od nas na koniec. I na koniec, ponieważ zostało nam ostatnie 5 minut, ogłaszam treść konkursu, moi drodzy, więc mam nadzieję, że z nami jesteście do teraz, warto zawsze z nami zostawać, żeby wygrać tę fantastyczną książkę. Nie! Czekaj, próbowałam cię dać na większy ekran i cię wywaliłam, brawo ja. Już, teraz, jesteś głównym, tak. Niesamowite. Dziękuję bardzo. Żeby wygrać taką fantastyczną książkę, dosyć grubą, o tym, jak wdrożyć AI w swoim życiu zawodowym, prywatnym, wychowywaniu dzieci w edukacji, w marketingu, sprzedaży i programowaniu, wystarczy do końca tego odcinka, moi drodzy, i ja będę wybierał, określić cały ten odcinek, o czym mówiliśmy dzisiaj, jednym słowem. Uwaga, jak ktoś powie, AI to mało kreatywne. Ja wybieram, co jest kreatywne. Najbardziej kreatywna odpowiedź. Jedno słowo, jednym słowem skomentujcie, o czym był dzisiejszy odcinek, a ta książka powędruje do Was. Jakoś się do Was dostaniemy, nie wiem, jak to się robi, ale Ania mi pomoże. Poprosimy o Wasze... Tak, zrobimy to dla Ciebie. Dziękuję. Poprosimy Was wtedy o paczkomat, wysyłam Wam tą książkę i poprosimy Was, jeżeli chcecie jakąś dedykację, też ją napiszę. Tak jak powiedziałem, jestem współautorem, więc moi drodzy, do końca odcinka zostało nam kilka minut, więc warto, żebyście napisali jednym słowem, jak określilibyście ten odcinek. Trudne, wiem, mam nadzieję, że znajdzie się jakiś zwycięzca lub zwyciężczyni.
I zaczynają się od głosy, więc dawajcie, wrzucajcie. Mamy 5 minut na głosowanie, więc rzucajcie swoje odpowiedzi. Gregorio już odpisał, już te kolejne głosy też liczymy. Wyrwiszczyna w międzyczasie też napisał, że od dłuższego czasu korzystam z obiektywu na telefonie. Super, no to właśnie fajnie, że mamy userów i heavy userów i userów w ogóle. I Wyrwiszczyna też pisał, że nie lubię idei agentów AI. Sam ChatGPT się myli co do treści, agenci AI mogą narobić społego bałaganu użytkownikowi. Pytanie dlaczego? W sensie agentów AI, w sensie rozumiem, że w czacie GPT nie piszesz tylko o tych GPTS-ach, tylko już, żeby zbudować coś większego, tak? To też daje znać, Wyrwiszczyna, co masz na myśli. Pytanie, jak z twojej perspektywy, Kuba, no bo ty jesteś raczej osobą, która tworzy tych agentów, ja jestem raczej userem, więc czy ty też dostrzegasz ten, tak jak tutaj pisze Wyrwiszczyna, bałagan dla użytkowników? Da się tego uniknąć? Da się to zrobić inaczej i lepiej? Tworzenie agentów w ogóle jest trudnym zadaniem, nawet do specyficznych zadań, no tym się zajmujemy, więc staramy się tam dążyć zawsze do 100%, bo są na to różne techniki. Natomiast zbudowanie takiego agenta ogólnego przeznaczenia, jak właśnie chce Google, jest zadaniem bardzo trudnym, ja się z Wyrwiszczyną zgadzam i zresztą nie trzeba tu długo szukać przykładów, bo przecież Computer Use, bardzo podobny agent od Claude'a, sami powiedzieli z dumą, że można powiedzieć, że ma już tam chyba, jak dobrze pamiętam, 25% skuteczności. Tak, każdy kolejny krok to jest kolejne potencjalne miejsce halucynacji albo problemu z wykonaniem czegoś, więc tak, Wyrwiszczyna, to nie będzie idealne, ale pamiętajmy, gdzie był ChatGPT i tego typu narzędzia 2 lata temu. Nie? No tak, no więc no może po prostu krok po kroku zobaczymy, jak ci agenci będą działać. Miejmy nadzieję, że coraz lepiej. No ja z bardzo dużą dawką optymizmu przyjmuję wszystkie narzędzia, które mogą pomóc mi zaoszczędzić czas, które mogą pozwolić mi jednak trochę spędzić czasu więcej na jakieś strategiczne zadania albo kreatywne zadania, a to, co jest powtarzalne, żeby wykonały za mnie. No cóż, double check nadal będzie potrzebny i powtórzę to hasło, sztuczna inteligencja jeszcze nie zastąpi człowieka, jednak ktoś to jeszcze musi sprawdzać, ale zastąpią cię ludzie, którzy lepiej znają AI niż ty, dlatego właśnie jeszcze krótki kącik reklamowy, czekając na wasze odpowiedzi konkursowe. Pamiętajcie, że Kuba nadal zbiera zgłoszenia na szkolenia z AI, więc dofinansowane szkolenia AI Reveo to nadal jest stronka, na którą warto wchodzić. Kuba, 2 słowa o tej stronce może w takim razie. Jasne, jak najbardziej. Moi drodzy, będą środki z Unii Europejskiej, które w zależności od regionu i waszej sytuacji do 95% możecie sfinansować sobie szkolenie, na przykład z Anią z marketingu czy ze sprzedaży, albo ze mną na przykład z programowania lub zobaczymy, co jeszcze wymyślimy. Będzie dużo fajnych specjalistów. Trzymajcie kciuki, już mam potwierdzone, 27 grudnia będzie moje pierwsze podejście do zdania audytu, od którego zależy, jak szybko nam się uda wam odpisać. Cieszymy się za odzew, mamy już zapisane kilkaset osób, więc jeżeli też chcecie dołączyć do osób, które na żywo lub online'owo, jeszcze ustalimy tą formułę, jak to będzie też możliwe, w ciągu kolejnego roku, bo to niektórzy będą w styczniu, niektórzy w marcu, tak działa Unia Europejska, będziemy was zapraszali konkretnymi regionami, dlatego pytamy tutaj o wasz region i miejsce zatrudnienia, będziemy się do was odzywali. Więc warto, moi drodzy, zapisywać się jeszcze do końca roku, bo tutaj mówię, mamy nadzieję, że od początku 2025 roku zaprosimy was właśnie na nasze szkolenia ze sztucznej inteligencji. Genialnie. I jeszcze w kontekście nowego roku i noworocznych postanowień, to ja jeszcze powtórzę newsa, o którym wcześniej już mówiłam, ale chciałabym jeszcze raz o nim wspomnieć, mianowicie nie tylko o dofinansowaniach na szkolenia, ale też jak mi się w końcu link skopiuje, to chciałabym wam powiedzieć o Garage Geniuses, czyli o programie takim, który jeżeli ktoś z was miałby pomysł w nowym roku na zbudowanie swojego startupu, na zbudowanie nowej firmy i w ramach postanowień noworocznych ktoś z was stwierdziłby, wpadłby na taki szalony pomysł, może zostanę przedsiębiorcą, to z jednej strony z Kubą polecamy, niezły roller coaster, ale z drugiej strony też zachęcamy, żeby na takiej początkowej drodze rzeczywiście sobie popytać ekspertów, co można fajnego zrobić, jak ten startup rozwinąć i na przykład w ramach tego programu Garage Geniuses macie możliwość pracy ze mną, ale też z innymi ekspertami nad swoim pomysłem biznesowym, też projekt dofinansowany z Unii Europejskiej, a trzecia Unia hojna będzie w najbliższej perspektywie unijnej przez 4 lata, więc warto korzystać, tylko że kto pierwszy, ten lepszy, więc wiecie, zachęcam do tego, żeby gdzieś tam przyjrzeć się temu już teraz, jak macie jakiś pomysł na startup lub oni tak dumnie to mówią, wynalazek, coś innowacyjnego, coś, co będzie innego po prostu na rynku, to zachęcam do tego, żeby sobie rzeczywiście zapoznać się z tą stroną, popatrzeć, co ona daje, a w dużym skrócie daje bardzo, bardzo dużo, bo to jest mentoring, doradztwo i z wystąpień ulicznych, i z marketingu, i też właśnie, jeżeli chodzi o wsparcie takie, na przykład jak coś trzeba będzie policzyć, albo ewentualnie dalej się gdzieś zgłosić o jakieś większe, na przykład dofinansowanie, to też tutaj będziecie mieli ekspertów, którzy są w stanie wam pomóc w
różnych zakresach. Więc ja Was zachęcam do tego, żeby się zgłaszać do tego typu programów, nawet jeżeli macie jakąś ideę, która jeszcze jest na jakimś początkowym etapie, bo na pewno warto pytać mentorów, doszukiwać właśnie się różnych pomysłów, różnych możliwości, ale też patrzeć na ryzyka potencjalne Waszego biznesu, no bo jak ktoś z Was prowadził biznes albo myśli o prowadzeniu biznesu, to ryzyko jest nieodłącznym elementem, ale da się to ryzyko zmitygować dzięki rozmowom z innymi przedsiębiorcami, czy też z mentorami, więc zachęcam też, żeby wskakiwać na stronkę Garage Geniuses i sprawdzać, jeżeli macie jakieś pomysły biznesowe, czy AI-owe, czy startupowe. Tak jest. Ja też zachęcam, zapraszam serdecznie. Warto zawsze. Czy ja mogę Dobra, już nie wiem, czy zdążę, bo jeszcze mam jednego newsa. Mów jeszcze szybki news i jeszcze raz powiedz, co jest przedmiotem konkursu, bo jeszcze parę głosów może właśnie się przydać. Konrad Mleczko napisał, ja właśnie otwieram firmę od 1 stycznia. Konrad, Brawo. To tylko taki protip, od 2 stycznia polecamy, mniejszy ZUS będziesz miał, bo to będziesz miał mniejszy ZUS przez 1 miesiąc więcej, czyli jak się otwiera firmę 1 stycznia, to nadal ta piękna zasada funkcjonuje. Jak się otwiera firmę pierwszego dnia miesiąca, to niższy ZUS się liczy przez pełne, jeżeli dobrze teraz pamiętam 12 albo 24 miesiące, nie wiem jakie są aktualne zasady, ale załóżmy, że pierwsze 12 miesięcy. Ale jeżeli ktoś sprytnie otworzy firmę 2 stycznia lub 2 maja, tak jak ja, no to wtedy pełne 12 miesięcy nie liczy się od stycznia, a nie od maja, tylko od kolejnego miesiąca. Więc troszeczkę można, wiecie, przyoszczędzić jeszcze na ZUS-ie z jeszcze 1 miesiącem. Te zasady, jeżeli dobrze kojarzę się, od 5 lat nie zmieniły, więc nadal to funkcjonuje. Także Konradzie, polecamy, ale od 2. I pamiętajcie, moi drodzy, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS-u. No. Tak jest. Moi drodzy, o czym jest ta fantastyczna książka, którą można wygrać, która ma stron podobno 300, strasznie dużo, ale ja tam dużo obrazków wrzuciłem dlatego. Więc Maciek Chrzanowski, niesamowicie fajna osoba, pisze o podstawach promptowania oraz o AI dla liderów, a więc przywództwie podczas ery AI. Świetna sprawa. Ilona Leoniewska pisze o sprzedaży, moi drodzy. Łukasz Zielonka o marketingu z AI-em. Piotr Penar, Piotruś, mój ukochany, wspaniały, pozdrawiam serdecznie, często nam to newsy podrzuca. AI dla artystów. Krzysztof Wojewodzis, też wspaniała osoba, mój były szef, zresztą AI dla edukacji. Pozdrawiamy Krzysztofa, ostatnio byłam z nim w pięknej Lubelszczyźnie, w pięknym ośrodku na wyjeździe Lifework Camp, więc tak, pozdrawiam. Pięknie. I Katarzyna Kowalik, też fantastyczna osoba, jeżeli chodzi o naukę języków obcych, a więc jak się uczyć właśnie języków obcych z AI. Jakub Król, no to akurat najsłabsza osoba z tej listy, AI dla programistów. Aleksandra Maciejewicz, no myślę, że tutaj każdy zna, więc prawne aspekty AI. No i Kamil Porębyński, myślę, że też jest nazwisko, które każdemu powinno zaświecić lampkę. Też czegoś się spodziewać oczywiście o bezpieczeństwie i prywatności w sieci AI. Więc taka książka, słuchajcie, 300 stron wiedzy, wydajniej, jeżeli określicie jednym słowem, jeszcze Wam zostało pewnie minuta albo 2 tylko, jednym słowem określić dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, dzisiaj wybieramy zwycięzcę lub zwyciężczynię i do tej osoby leci książka z dedykacją lub bez, jeżeli wolicie, żebym nie bazgrał. No dobra, to przeczytam dotychczasowe odpowiedzi i jeszcze macie dosłownie 2 minuty do 22:10, więc już 1,5 minuty na zgłaszanie waszych propozycji. Gregorio Brzeszcz napisał Advent AI, czyli Advent AI, no w sumie tak, newsy do OpenAI w ramach kalendarza adwentowego, bardzo się pięknie to zgadza. Konrad Mleczko napisał, że Perplexity trzeba spytać, jest to jakiś pomysł, więc Konradzie, czekamy, co Perplexity ci podpowiedziało. Darek pisał Unreal Video, no w sumie słusznie, było dużo AI wideo, w zasadzie pierwsze pół godziny o tym mówiliśmy, o różnych materiałach, całkiem dobre. Wyrwiszczony napisał Cybernesis, nie Nemesis, ale Cybernesis, też dobre. Grzegorz Buczyński napisał futurystyczny, że ten odcinek był futurystyczny. Daniel Włochowicz, Kamer AI, nie. Dobra gra słów, ja i tego nie wymyśliło, to jednak ludzka inteligencja niż sztuczna inteligencja, więc myślę, że dobre. Gregorio Brzeszcz jeszcze zaproponował Advent. A propos znowu dalej Adwentu. Konrad Mleczko, tylko Konrad daj znać, czy to Perplexity wymyśliło, czy ty, bo myślałeś wcześniej o Perplexity. AI Escape, Wyrwiszczona Cybernesis sugerująca nową formę życia świadomości, tak. Johan Berg napisał kolaż. Niech będzie, można i tak. I Konrad napisał, o otwieraniu firmy, dobra. A, jeszcze Davenport, moje określenie na ten odcinek, Actu-AI. Też dobre. Dobra, jeszcze czy mamy jeszcze? Tommy Cybernesis, ale już było.
Nie, to było trzeci raz, ale od 2 użytkowników, więc zastanawiam się, czy to jest ten sam użytkownik z 2 różnych kont, czy AI podpowiada wszystkim tą samą odpowiedź. Więc jakby dajcie znać. Konrad napisał, że on wymyślił, a nie sztuczna inteligencja. Kuba, no to musisz w takim razie już rozstrzygnąć kurs. Mamy 22:11, mój budzik wybił, że to jest już koniec, nie ma już nic. Tak jest. No więc pytanie, kto wygrał książkę dziś twoją, jeszcze jedno rzutem na taśmę. Tomasz Mrowiec napisał Tech Flow. Kto wygrał? Chcę tylko powiedzieć, że wszystkie mi się podobają, niektóre tym bardziej, ale ktoś musi wygrać. No słuchajcie, ja uważam, że to jest subiektywna ocena. Advent wygrywa, bo mi się bardzo podoba właśnie ten Advent z OpenAI, z AI, więc brawo Gregorio, nie wiem jak, brawo! Ale ona mi powie, skontaktuję się z tobą, będę cię prosił o dedykację, jeżeli chcesz, i nazwę paczkomatu, i książka leci do ciebie, ale myślę, że będę musiał jakieś dodatkowe kiedyś nagrody zrobić, bo mi się bardzo podobają wasze odpowiedzi. Także brawo wszyscy. Mi się też brawo dla wszystkich, brawo wszystkich, którzy głosowali, dziękujemy za zaangażowanie, dziękujemy za wasze komentarze. Mi też się kilka podobało. Daniel Włochowicz fajnie też napisał, to Kamer nie było też super. Cybernesis też było takie fajne, bo wiecie, taka bardzo gra słów dla inteligentnych, bym powiedziała, tak, więc generalnie mega fajne podejście. Także bardzo wam dziękuję. Ja rekomenduję, żebyś Gregorio napisał do Kuby na LinkedInie, a propos zgłoszenia się po nagrodę, bo to działa najlepiej, więc dodaj Kubę do znajomych na LinkedInie, napisz do niego na LinkedInie i tam myślę, że najlepiej byłoby się skomunikować w kontekście paczkomatu i nagrody, a tym z was, którzy dzisiaj nie wygrali, ale chcieliby jeszcze wygrać, to pamiętajcie, że do końca grudnia jest szansa wygrać jakąś z tych książek. Ja mogę napisać dedykację, Kuba mówi, że on mu nie musi, ale ja mogę, ale to też nie muszę. Natomiast tutaj pamiętajcie, że liczy się wasze zaangażowanie pod odcinkami AI News z całego roku, bo my już okazuje się, że nagraliśmy ponad 50 odcinków, więc to jest masa pracy, masa fajnych rozmów z wami i teraz osoba, która da najwięcej komentarzy pod naszymi odcinkami AI News, ma szansę wygrać jedną z tych książek. Osoba numer 1 wybiera pierwszą książkę, osoba numer 2 może wybrać te 100 z tych książek, które pozostaną, i osoba numer 3 dostaje trzecią książkę. Pamiętajcie, że te newsy znajdziecie na kanale Anna Pro tutaj w tej liście, bo kanał, to nagroda z mojego kanału, więc to komentujemy na moim kanale, więc mamy tutaj całą masę odcinków, możecie sobie przeglądać takie, które lubicie najbardziej, albo takie, które was najbardziej ciekawią, albo po prostu oglądać krok po kroku i sobie zupdate'ować newsy wszelakie, które tutaj z Kubą, ale też czasem z Patrykiem nagrywaliśmy, lub też newsy bardziej marketingowe, które są w sekcji wideo, które bardziej mówią już o AI w marketingu. Ale to już wam zostawiam do decyzji. Jak na razie w naszym rankingu wygrywa Wyrwij Szczena z liczbą komentarzy. Jeżeli dobrze pamiętam, update rankingu był jakieś 11, ale to muszę Marysi mojej zapytać, ile to było komentarzy. I Weronika, która tych komentarzy miała 6, ale muszę to jeszcze zweryfikować. Prowadzimy specjalnego Excela, który to zlicza, więc po prostu głosy i wyniki będą na AI Newsie 1 w styczniu, natomiast do końca grudnia macie jeszcze szansę na komentarze, na wygrywanie tych książek, więc zachęcamy do komentowania. Zachęcamy. To co, Kuba, jedna złota myśl na koniec. Standardowe moje pytanie. Jakaś jedna piękna złota myśl, która podsumuje nasz AI News, który się jak nazywał jeszcze raz? Adventai? Adventai był podsumowany jednym słowem, ale teraz jednym zdaniem od ciebie. Adventai, tak? No to myślę, że mieliśmy ostatnio naprawdę wysyp bardzo dużej ilości newsów, więc moi drodzy, chciałem tylko wam powiedzieć tak, to był faktycznie Adventai, czas przygotowań. Życzę wam rodzinnych i ciepłych, życzymy wam zasadniczo świąt, żebyście trochę odpoczęli od tych wszystkich newsów, a jeżeli nie chcecie odpoczywać od tych newsów, to pamiętajcie, że za tydzień, w czwartek, też się widzimy o 21:00, mimo tego, że to będzie drugi dzień świąt, my tu dla was będziemy i mamy nadzieję, że wy z nami też będziecie, więc życzę wam spokoju, życzę wam fajnych świąt, ale życzę wam, żebyście z nami też byli za tydzień. A, jakie piękne życzenie. W ogóle nie, wiesz, nie takie interesowne. Nie takie wcale nie. Ale absolutnie. Wiecie, czwartek, 21:00, niezmiennie, a więc widzimy się dosłownie w drugi dzień świąt, bo to jest 26 grudnia, pewnie w jakichś czapkach Mikołaja i tego typu rzeczy, być może nawet z jeszcze jakimś jednym konkursem świątecznym, bo to będzie już ostatni odcinek AI News w tym roku. Zrobimy sobie też podsumowanie wszystkich najlepszych newsów z tego roku, no i pewnie wpadną jakieś nowe newsiki, ale generalnie czekajcie na podsumowanie newsów AI-owych z tego roku, właśnie za tydzień, czwartek, 21:00 standardowo, no a potem to już będziemy się widzieli z nowymi newsami w nowym roku, ale
to za chwilkę. Natomiast zapraszam Was za tydzień, dziękujemy, że dzisiaj byliście, komentowaliście, braliście udział w konkursie i udostępnialiście, powiedziałam, że udostępnienia też się pojawiły, także dziękujemy Wam bardzo, wesołych świąt, dużo prezentów pod choinką i do zobaczenia w czwartek o 21:00. Do zobaczenia w czwartek. Wesołych świąt! Ho, ho, ho! Wesołych!